Siemanko! Ostatnio skontaktował się ze mną sklep Temu i zaproponował mi, czy nie chciałbym przetestować parę produktów z ich sklepu. Pomyślałem sobie, czemu nie? Także wybrałem parę rzeczy, paczka już do mnie przyszła, jak widzicie, i zobaczymy, co tam w środku jest. Jako prezent od sklepu przy okazji tej współpracy możecie pobrać ich aplikację Temu na telefon, wyszukać kod, który widzicie teraz na ekranie i otrzymać paczkę kodów rabatowych o wartości 400 zł. Pierwszy endoskop nie posiada własnego ekranu, musimy go podpiąć do naszego smartfona. Długość przewodu wynosi 115 cm, a średnica sondy niecałe 8 mm. Dostajemy pakiet akcesoriów w postaci haczyka, lusterka kątowego, magnesu, ale także przejściówek do innych wejść telefonu. Montaż akcesoriów odbywa się poprzez wetknięcie końcówki w otworek, który tutaj widzicie, i założenie pierścienia dociskającego. Działa całkiem dobrze. W obu endoskopach jego przewód możemy wyginać, a ten pozostanie w takim położeniu. Musimy go podpiąć do naszego smartfona i zainstalować aplikację Anesok do jego obsługi. Łączymy się z nią przez wpisanie nazwy urządzenia w zakładce Wi-Fi telefonu według instrukcji. Z jej poziomu sterujemy wszystkimi parametrami, a zdjęcia i filmy pozostają na pamięci telefonu. Drugi endoskop posiada swój ekran o przekątnej 4,5 cala, 8 przycisków do sterowania, gniazdo USB-C do ładowania. W zestawie dostajemy kabelek i instrukcję z parametrami. Endoskop posiada przewód o długości około 2 metrów i sondę o średnicy 5,5 mm. Obudowa ma wyprofilowany uchwyt, dzięki któremu trzyma się urządzenie wygodnie w jednej ręce. Obraz pokazuje w 60 klatkach, ale moja kamera pokazuje w 25, więc tego nie zobaczycie. Za pomocą przycisków możemy zmieniać jasność ekranu, zmieniać podświetlenie diod sondy, tryb czarno-biały albo kolorowy i przybliżać obraz, choć jak dla mnie to bardziej go rozciągać. W zestawie końcówki w postaci haczyka, lusterka kątowego i magnesu, które możemy założyć na naszą sondę. Dobra, rzućmy sobie okiem przede wszystkim na te endoskopy. Ten samodzielny kosztuje około 200 zł, a ten do smartfona poniżej 100 zł. Porównamy je sobie teraz, zobaczymy, czym się różnią i czy warto dopłacać do tego samodzielnego. Podstawowe pytanie, gdzie w ogóle takie kamery endoskopowe mogą zostać użyte? Tam, gdzie mamy jakieś ciasne zakamarki, wszędzie tam, gdzie nasz wzrok nie sięga. Przykłady by można wymieniać w wielu dziedzinach, ale my oczywiście skupimy się na samochodach. Także tam, gdzie nasz wzrok nie sięga. Na przykład do cylindrów silnika, po wykręceniu świecy zapłonowej lub żarowej, albo wtryskiwacza, jeśli mamy silnik z wtryskiem bezpośrednim. Gwint świecy w moim samochodzie to M14 o średnicy zewnętrznej 13,77 mm, więc potrzebuję endoskop z końcówką o mniejszej średnicy. I tak oba się tutaj nadadzą. Wkładamy endoskop i możemy zbadać powierzchnię denka tłoka, ścianki cylindra oraz zawory i zobaczyć, czy nie ma tu jakichś rys, pęknięć czy uszczerbków. Możemy też sprawdzić, w jakim stopniu są zasyfione nagarem zawory i kolektor dolotowy. Mogą pomóc w szukaniu wycieków w okolicach silnika. Możemy sprawdzić rury układu wydechowego, tłumik czy katalizator, na przykład po demontażu sondy lambda. Także może nam ułatwić sprawdzanie zawieszenia, podwozia i miejsc korozji. Generalnie dzięki temu w niektórych sytuacjach możemy zajrzeć w miejsca, które normalnie, aby zobaczyć, wymagałyby demontażu części w mniejszym lub większym stopniu, co też często wiąże się z dodatkowymi kosztami czasu. Tutaj, pomimo że obraz wyświetlany na ekranie jest płynny w minimum 25 klatkach, to na telefonie nagrywa się już w 15 klatkach.
O, tutaj akurat widzimy rozrusznik, który jest za silnikiem i do którego nie mamy łatwego dostępu z zewnątrz. No dobra, to która z tych dwóch kamer wygrała? Według mnie to ta jest zwycięzcą. Jest tańsza, ma lepszą jakość obrazu, możemy robić zdjęcia i nagrywać filmy na naszego smartfona. No, musimy mieć telefon, żeby ją podłączyć, no ale kto w dzisiejszych czasach nie ma takowego. Sonda jest co prawda większej średnicy, więc zmieści się w mniejszą ilość otworów niż ta. Sam kabel też jest krótszy, ale mimo wszystko wciąż ona wygrywa z tą drugą. Z kolei ta kamera ma już wbudowany wyświetlacz, więc po prostu bierzemy ją, uruchamiamy i badamy to, co chcemy. Jest to po prostu szybsze, nie musimy się łączyć z jakąś aplikacją. Mamy też wbudowaną latarkę, całkiem spoko, ale jednak jakość obrazu jest gorsza i nie możemy robić filmów oraz zdjęć, tak jak w tamtej i smartfonie. No i jeszcze rzućmy okiem na te dwie rzeczy rowerowe, które przyszły. Czyli tylne światełko, które ma dwa tryby działające niezależnie. LEDowy z różnymi trybami świecenia oraz laserowy. Lampka wtedy świeci, rzucając dwie linie na ulicy, dzięki czemu kierowcy lepiej będą widzieć naszą pozycję i utrzymywać dystans. A przynajmniej takie są założenia. Ponadto przyznacie, że ciekawie to wygląda. Lampka jest zasilana dwoma bateriami 3x A. Drugą rzeczą jest zabezpieczenie do roweru, które kosztowało około 150 zł. Jest ono składane, zajmuje mało miejsca i możemy je zamontować do uchwytu na rowerze. Po ustawieniu kombinacji pociągamy za pomarańczowy pierścień i wyjmujemy końcówkę pałąka. Samo zabezpieczenie wygląda całkiem solidnie. Grubość stalowego rdzenia wynosi 3,6 mm, a wokół plastikowy oplot. Waży 745 gramów. Musiałem chwilę pomyśleć, jak się zakłada ten uchwyt, bo instrukcja nic nam tutaj nie pomaga. Należy wcisnąć te dwie śruby w otwory na mocowaniu, najlepiej przy pomocy imadła, chyba że uda wam się młotkiem, albo wcisnąć ręcznie. I kręcąc nimi zaciskamy pasy wokół ramy. Wygląda całkiem przyzwoicie. I to były wszystkie rzeczy z paczki, które chciałem wam dzisiaj pokazać. Linki do ich zakupu znajdziecie w opisie pod filmem. A i przypominam o aplikacji sklepu Temu, dzięki której za wpisanie kodu z ekranu w wyszukiwarkę dostaniecie kody rabatowe o wartości 400 zł. Dajcie znać w komentarzach, jak według was wypadły te gadżety, które dzisiaj sprawdzałem. Pamiętajcie także o ocenie tego filmu, a wy, tak jak zresztą zawsze, trzymajcie się gdziekolwiek jesteście i cześć!